you're not strong enough to care. Getting lost in my own pain, not in the game. One more dance to see me. I've been hoping we could try not to lie alone tonight. I will never have the life you stole. Now I'm keeping everything in my soul. If you call me in the night, I will ask you every time, can you breathe with me? In another life, I'm feeling cold and then light. But tonight, I feel it's time to override the tale. I gotta pick you up, rewind. Your wicked words that crush my mind. You put me on the line. We're burning, run away, that's all you do. And I've got enough of you. The silence spell to get me through, bring harmony for you. Together where this pain has got to go, I've got to grow. Can you breathe with me? At the 11th hour, people fail to pass the test. No i dobra, oblecieliśmy tą wyschniętą część Wisły. To jest teraz taka plaża, że kurde w Sopocie by pozazdrościli. Ale powiem wam, że te ptaki tak się rzucają na mnie. Po prostu tu się nie da nagrywać, bo ten mój dron jest malutki. A teraz nie wiem, czy to były jakieś jaskółki, czy chust wie co, ale normalnie stadem. Po prostu stadem go oblatywały, ja mówię, ja pierdzielę, jeden się na niego rzuci i będzie, wiesz, szukanie w krzakach. Ale no nic. Może odjedziemy od tej Wisły, bo tutaj dużo tych ptaszków jest wszędzie i nam dadzą coś ponagrywać, bo normalnie on jest taki malutki, że ja też czasem już go w powietrzu nie widzę tak gołym okiem, a na ekranie tylko mi przefrunie jakiś ptaszek blisko, mówię, to wiem, że się robi niebezpiecznie tam dla niego. Mam do was pytanie w sumie, takie szczere od serca. Czy wolicie odcinki takie 20-minutowe raz w tygodniu, które są tak naprawdę no skróceniem troszkę, taki pełniejszy format mojej trasy, bo ja to wtedy rozbijam na 4 odcinki i macie więcej materiałów, więcej do oglądania. No, kurde kotku, Jezus, uciekł na szczęście. Ja pierdykam. Więc macie do oglądania więcej. No w takich wiecie, w formacie 20-minutowym. Więcej trochę gadulstwa. Więcej po prostu takiej zwykłej jazdy. Czy wolelibyście odcinki rzadsze, czyli zamiast raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, ale troszkę bardziej dopakowane, że tak powiem, skondensowane. Czyli albo robimy tak jak jest teraz, czyli robimy odcinki co tydzień, albo zmieniamy format na raz, na 2 tygodnie, ale bardziej, no więcej się będzie działo w takich odcinkach. To już decyzja należy do was, a ja póki co wstawiam tak jak jest te filmy, natomiast no tak się zastanawiam, jakbyście woleli, co byłoby dla was ciekawsze. Kanał się rozwija, nawet nie przypuszczam, że tak szybko się będzie rozwijał, bo tu sobie zbieraliśmy te subskrypcje razem, było 50, 100, 200. Teraz w tym momencie, jak to nagrywam, mamy 1500. Ten filmik teraz z tej jazdy dzisiejszej pewnie się ukaże gdzieś na przełomie sierpnia i września. Tak mam to zakolejkowane teraz wszystko. Także się zastanawiam, jak ja to wypuszczę, jak to oglądacie, ile teraz jest subskrypcji. się okaże, że jest 1000. Było 1,5, jest 1000 i tyle mnie widzieli. No ale nic, dobra. Słuchajcie, ile by ich nie było i tak sobie to nakręcimy, bo no, fajnie mieć taką pamiątkę, nawet tylko dla mnie. A jak wy na tym korzystacie, sobie też oglądacie, wam się to podoba, to no to dzięki, że jesteście ze mną. Ta Pilawa i te okolice, to tu kurde widzę, tymi piachami to stoją.
Chyba są słynne z tego, bo zobaczcie. Cholerne piachy. No nie chcemy zakrętów w piachach. Ale dużo aut stoi. Jaki dzisiaj dzień mamy? Pomyślmy. Sobota chyba jest, nie? To co pod kościółkiem tyle aut? Może to jakiś rynek? Czy... Może tu jakiś rynek? Kurde, ale aut bez kitu. Nie, dzisiaj jest niedziela. Co ja gadam? Już mi się dni pomyliły tygodnia. Mówię, co tych osób tyle w kościele? Dzisiaj niedziela. Come on. My walimy na parking i z parkingu tu powinna gdzieś być droga. Szukamy. Gdzie jest ta droga? Tu jej nie ma. Szukamy. Tu jest. Tu jest droga, zobaczcie. I teraz na wprost. Taka trochę schowana i ukryta. I z piaseczkami, co by nam nie było nudno. No, tu kotek sobie leżał w cieniu, odpoczywał. Patrzcie, jak gladiator. Tu w prawo. Z tych piachów ja pierdykam. Piachów, śmieci. O, jakie piachy. Stój. Dwójka mi nie weszła. Nie lubię tego, naprawdę tego nie lubię, jak mam zakręt 90 stopni z piachem głębokim i ja wtedy nie mogę nabrać prędkości i jest po prostu takie tańcowanie właśnie. Patrzcie, normalnie zjeżdżalnia, ja pierdziu. Te ubrania motocyklowe to takie szybko schnące, to co, kurde, szybki slajdzik na zjeżdżalni do wody. Byśmy się ochłodzili z jednej strony, o szkło. No to ta zjeżdżalnia to tak lata 90 mi się wydaje. No, ale w teorii wakacje, zobaczcie, ładna pogoda. A tutaj zainteresowania za bardzo nie ma. Chyba że ten obiekt w ogóle jest zamknięty, ale... Nie, no tam są jacyś ludzie. Wędkarze. Mega Music tu jest. Właśnie się zastanawiam, jak ten przejazd między tymi jeziorkami jest zorganizowany. Ale zaraz się okaże. Czy tu się da jechać, czy się nie da? Nie ma żadnych znaków droga prywatna. A, można jechać, super. Tak się obawiałem właśnie, że tutaj, wiecie, to zbyt pięknie wygląda na mapie, nie? Żeby było prawdziwie. Mówię, kurde, na pewno będzie brama, że się nie da przejechać. No zobaczcie, nie? I tutaj już podjeżdżam, mówię, nie, no kurde, zaraz będziemy szukać zawrotki. A tu jednak, zobaczcie, miła niespodzianka. Jednak mamy ścieżkę wyznaczoną dla motocyklistów. Znaczy, no, dla motocyklistów. Tak się śmieję oczywiście, nie? Ale my korzystamy z tego.
No, wysoki poziom wody. No mówię wam, to by fajnie się to było. Ta woda to jest normalnie na wysokości chyba mojej. Fajnie by było to sobie zdronować, ale te ptaki dzisiaj mnie martwią, naprawdę, nie chcę kosić losu. I teraz, kurde, jakoś to dziwnie jest zrobione. My teraz tu chyba w lewo. O, ta ścieżka szła dołem. Ta ścieżka szła dołem, kochani. To musimy zawrócić mimo wszystko. No, a to była niespodzianka. A. O, jaka ładna ścieżka, zobaczcie. Tu jest tak zwane osiedle, nie chcę was skłamać, chyba osiedle Wilga się to nazywa, tu będzie znak. Nie było znaku w każdym razie. Sam jestem ciekaw, co to za osiedle, bo na mapie to widać, że jest takie bardzo pokrojone ładnie na takie kawałeczki, jak wiecie, centrum Paryża. Więc sam jestem ciekaw, co tutaj wymyślili ludzie. Tu jakieś ślady kolegi, widzę, że kolega jechał zygzakiem, jednym wielkim driftem. No bo jakiś to jest w ogóle ośrodek wczasowy, takie trójkątne domki. Patrzcie, jaki duży dom tu jest. Bardzo ciekawe. I tu wszędzie są takie właśnie domki w lesie. Może kiedyś to bardziej tętniło życiem. Rancho Kasi. Tu ktoś sprzeda, gdyby ktoś był zainteresowany. Patrzcie, jakie domki normalnie. Wszystko puste stoi odłogiem. To też pewnie świetność lata 90. Ludzie z Warszawy tu pewnie przyjeżdżali na wakacje, nie opodal Wisełka. No widzicie, wszystko opuszczone. Tam ktoś był. Czekajcie, wezmę sobie kroplówkę. O Jezu, jakie dziury. Dobra, koniec picia, bo tu zaraz nas mogą czekać jakieś piaseczki niespodziewane. Powiem wam, że na mapie myślałem, że tutaj to będzie jakieś takie osiedle, nie wiem, domów, że ludzie tu może mieszkają, albo wiecie, że to jest aktywne działkowanie. A tu kurde, to tak wygląda trochę, że to wszystko jest porzucone, ale ładny las, o ja. O kurna, jakie tu korzenie. Trochę mnie wybiły z równowagi. Widzicie, trzeba cały czas czujność zachowywać w ofiku. Nie ma się co tutaj rozdrabniać. Tu też macie w tym miejscu dużo alternatyw, jak sobie zobaczycie na mapę. Ja taką pierwszą z brzegu wybrałem, ale tu możecie sobie jeździć, kurde, jak w labiryncie po tych ścieżkach, bo tu jest ich od cholery. Jedź, nie zatrzymujemy się. Mieli ten tył bardzo. O kurwa, jakie to są piachy. Ale tam jest piach, nie wiem czy to widzicie.
Jakaś świnia tu zostawiła butelkę. Wiecie, na co była ta wieża obserwacyjna jedna i druga? Tutaj sobie ludzie stają i oglądają, jak się będziemy wywalać tam na tym zjeździe albo podjeździe w tym piachu.